Kwiecień, plecień są roboty. Musiałem powiedzieć to hasło, ponoć jest słabe, ale je takie lubię. A tak szczerze mówiąc, nadchodzi kwiecień, więc nadchodzi pierwszy, tak podejrzewam, że pierwszy, bo kręcimy go mniej więcej w połowie marca, więc jeszcze coś może przyjść. Trailer tego, co zobaczycie na SmartMe. Co do nas przyszło? Zaraz wszystko to rozpakuję i o tym opowiem. Tutaj to gigantyczne pudło to jest Roidme Robot Vacuum, czyli to jest pierwszy robot odkurzający Roidme i to od razu z stacją samoopróżniającą się, więc może być ciekawie. Tutaj mamy słuchawki gamingowe Tronsmarta. Ostatni raz miałem słuchawki gamingowe, jak miałem włosy, czyli bardzo dawno temu, więc ciekawi mnie, czy coś się zmieniło w tym obszarze. Tutaj mamy SPC Gear SM950 i może się pojawić pytanie, o co chodzi, czemu mamy tego typu mikrofon na unboxingu, a to dlatego, że w kwietniu ruszamy z podcastem SmartMe i właśnie ten mikrofon będziemy do tego używać. Tutaj możecie zobaczyć coś, czego jeszcze oficjalnie nie ma. W każdym razie, gdy robimy ten film, to jeszcze nie możemy mówić, że to jest na rynku, ale jak już to będziecie widzieć, to będzie można, czyli najnowsza Oakley X Pro Elite. Najnowsza szczoteczka soniczna od Oakley. Zobaczymy, a tutaj mamy kolejny robot ręczny Jimmy JV85 Pro. A więc z tego co wiem, to dosyć popularny model. Dopiero co przyszedł, dosłownie dzisiaj jak kręcimy film, to go odebraliśmy, więc czas na odpakowanie i czas na to, żeby zobaczyć, no cóż, czym się będziemy bawić w kwietniu. Zaczynamy od kobyły, czyli robota Roidme. Ja go sobie otworzę i zaraz zobaczymy, jak wygląda. W pudełku mamy kolejne pudełka. Więc robimy cięcie i pokazujemy je Wam już po. Pierwszy robot, który dostaje faktycznie w dwóch oddzielnych pudełkach, jest tak duży. Tutaj mamy głównego robota Roidme, który widzę, że ma na samym środku wieżyczkę, taki szaro-biały. Tutaj mamy parę informacji o nim, między innymi to, że wykrywa dywany, jest w stanie dostosować prędkość, siłę odkurzania do tego, po czym się przemieszcza. A tutaj mamy stację samoopróżniającą się, jeżeli mam być szczery, to podobne, chociaż nie jest podobna do Viomi S9, bardziej wygląda trochę jak oczyszczacz, na który się właśnie spojrzałem. Tak, wygląda jak oczyszczacz. Zacznijmy od robota. To sobie na chwilę odstawiam. Dobra, co my tu mamy? Including disposable mop razy 10, czyli tutaj mamy jednorazowe szmateczki, dobra. Including water tank razy 1, czyli tu mamy szmatkę. Identyczna do Viomi S9, tak mi się wydaje. Co tam poleciało? Instrukcja obsługi. O, proszę. Roidme Vacuum App Download and Connection. Można zarówno na Mi Home App, jak i Roidme App, czyli z Mi Home też ma działać. Porządna instrukcja. A wyciągnę, pokażę Wam, jak to wygląda. Tak wyglądają te jednorazóweczki, takie białe. Ja osobiście wolę używać wielorazowych, bo wolę używać rzeczy wielorazowych bardziej niż jednorazowych, po prostu. Dobra. Wyciągamy resztę. Ok. Oto i król. Co my tu mamy? Mamy dwie szczotki boczne, mamy główną szczotkę i to z tego co widzę
jest rozbieralna, więc to już jest na pewno plus. No, skoczysz. Ale ciężej wchodzi. Jakoś ciężej mi to wchodzi. Dobra. Tutaj mamy pojemnik na kurz oraz wodę 2 w 1. Identyko do Viomi S9. A tutaj mamy piękny napis Roid.me. Ładny jest ten robot. I główny przycisk. Widzę, że tu mamy przycisk Power, powrót do domu i odkurzanie danego pomieszczenia. Dobra, więc tak wygląda ten robot. No ładny, porównywalny, bardzo porównywalny z Viomi S9, jeżeli mam być szczery. Dobra, robimy znowu cięcie, to znika, a ja Wam pokazuję pojemnik. Musiałem już wyciągnąć pojemnik z głównego pudełka, bo tego nie można było zrobić elegancko. Jest on naprawdę ciężki, po prostu. Ale dobra, otwieram i już Wam pokazuję. Kawał śmietnika. Kawał śmietnika w stylu Xiaomi. Tutaj mam pudełko, a w pudełku mam worki na śmieci i kabel zasilający. A tak wygląda sama stacja. Ciekawie, że mam na takich bokach te elementy do ładowania. Pisze też, że ma jakieś lusterko. Nie wiem za bardzo, gdzie jest to lusterko. I w sumie po co by to było lusterko, ale ponoć coś takiego jest. Tu jest tak on wygląda od góry. Już Wam pokazuję. Pojemnik ma 3 litry. Element do czyszczenia robota. Ładne jest. Naprawdę pasuje wyglądowo do oczyszczaczy powietrza od Xiaomi. Taki sam OLEDowy ekran. No, podoba mi się. Nawet nie wiem, czy mi się bardziej podoba od Roid.me czy Viomi S9. Tu mam chyba zagwozdkę, ale naprawdę fajny odkurzacz. Ok, idziemy dalej. I czas na słuchawki gamingowe. Słuchawek gamingowych to jeszcze nie testowałem, ale Tronsmart nam przysłał, bo testowaliśmy całkiem sporo słuchawek typu ANC. Otwórzmy, zobaczmy, co znajdziemy w środku. W środku jest instrukcja informująca, jak nasze bezprzewodowe słuchawki działają. Są same słuchawki. Rzecz mi wyleciał, zaraz o nich opowiem. Słuchawki są potężne, ale wyglądają solidnie. Te plastiki, ta gąbka. Tutaj takie elementy metalowe. No, wyglądają porządnie. Nie wiem, jak wyglądałem, ale na pewno niewiele słyszałem. Czyli dobrze wytłumiają. A tutaj w tym miejscu mamy podgłośnienie, przyciszenie, włączenie mikrofonu, no i uruchomienie parowanie. A poza tym widzę, że mamy kilka portów. Przejdźmy po kolei. Ten element wpinamy do naszej konsoli, na przykład PS4, dzięki czemu możemy się połączyć i słuchać dźwięków jakiejś gry. Tutaj mamy kabelek, jack do jack. Podejrzewam, żeby je po prostu wpiąć bezpośrednio gdzieś, gdzie chcemy słuchać, po kablu. Oraz USB do USB-C, zapewne do ładowania. Dokładnie. Dobrze, że jest USB-C. Lubię, jak ktoś daje USB-C. Co tu jeszcze znajdę? Znajdę tu jeszcze taką kartę gwarancyjną. Tutaj ją pokażę. I sam mikrofon. Mikrofon podpinam. Będzie w tą stronę.
Tak wygląda cały zestaw. Lecimy dalej. Oakley X Elite Pro, czyli szczoteczka, której na rynku jeszcze nie ma. Jeszcze strony produktowe o tej szczoteczce powstają, my ją mamy w ręku. Takie sytuacje to ja lubię, szczególnie unboxingi takich rzeczy. Już widać, że Oakley chyba powiększył wyświetlacz, ale do tego dojdziemy. Mamy same pudełeczko, jest taki high, ale ładnie, ładnie. O, ok, tak się otwiera, tak się prezentuje szczoteczka. Zobaczmy, jest chropowata. Jest taka chropowata, no, ciekawa w dotyku. Mam wrażenie, że ten ekran jest większy, ale porównam, bo Oakley X u mnie rezyduje. Tutaj widzę z dołu, że nie ma typowego, tutaj Wam przybliżę, nie ma typowego ładowania dla szczoteczek Oakley. Co my tu mamy? Mamy kabel. Tutaj mamy kabel, taką gąbkę, taką silikon, nie, bardziej silikon, pewnie żeby mogła stać. Ładnie. A głębiej mamy taki uchwyt magnetyczny, więc jeżeli chcecie uchwyt magnetyczny, proszę bardzo. Jeżeli chcecie, żeby stała, proszę bardzo. A tutaj mamy element zapewne do ładowania, tak podejrzewam, więc to pewnie też jest, tak, no tak, to jest też ładowarka. Oakley Elite. Nie wiem nawet jeszcze, powiem szczerze, jaka będzie cena tej szczoteczki. To pewnie będzie szerzej wiadomo, jak będzie recenzja, ale widać, że Oakley się naprawdę rozkręca. Tych szczoteczek w ostatnim czasie recenzujemy całkiem sporo. Wszystkie są fajne, a ta jest ponoć najlepsza. Zobaczymy, w jakim aspekcie. Będzie na pewno jedna z ciekawszych recenzji. Dzięki. Mikrofon dla podcasterów. Ja jeszcze podcasterem nie jestem, ale zaraz będę, bo mamy pomysł na ciekawe podcasty dla Was. No i właśnie nawiązaliśmy współpracę z firmą SPC Gear i dostaliśmy od nich ten oto mikrofon, żeby ten dźwięk był idealny. Więc czas zrobić unboxing, zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Polska firma, więc to na pewno plus. Otwarte. Jakiś taki odcinek gamingowy, trochę słuchawki gamingowe, takie w podobnej kolorystyce ten sprzęt od SPC. Tu mamy gąbkę i lecimy. Tutaj mamy instrukcję użytkowania, która nam pokazuje, jak to wszystko poskręcać. Jutro przychodzi do mnie moje biurko, więc na pewno będę to wszystko skręcał. Tutaj mamy główny mikrofon. W ręku naprawdę solidny sprzęt. Elementy montażowe. Nazwijmy to wysięgnik. Nie wiem, czy to dobrze nazywam, no ale to, na czym się ten mikrofon będzie trzymał, kiedy będę prowadził podcasty. I tutaj uchwyt do tego mikrofonu również. Poskładam, już pokażę Wam na samej recenzji, bo podejrzewam, że z tym trochę jest. A gdy sobie zajrzę na dół, to mamy jeszcze taką oto siateczkę, bo to jest mikrofon, do którego musimy mówić naprawdę z bliskiej odległości. On jest kierunkowy, ale ten dźwięk jest ponoć bajeczny. Więc zobaczymy, jaka będzie różnica w naszych podcastach, a jaka będzie tutaj z moim mikrofonem krawatowym. Wszystko wygląda fajnie. Nie mogę się doczekać, aż pójdą pierwsze odcinki. Do zobaczenia. Magda się mnie pyta, co ja mam dzisiaj w tym odcinku z tym żegnaniem się. Nie wiem. 2 razy się już pożegnałem. Ale potem się pożegnam tak naprawdę, bo to jest ostatni sprzęt do unboxingu na dzisiaj. Może to jednak nie wszystko nożem. Czasem nie trzeba używać noża. Czasem wystarczy siła mięśni.
Przyjaźń i miłość. To otworzy każde pudełko. Dokładnie, teraz wysyłam miłość i proszę. Tym razem obyło się bez krwi i bez noża. Oto nasz pierwszy Jimmy. Fajna nazwa swoją drogą. Tutaj mamy instrukcję Jimmy'ego i instrukcja jest twarda, jakby w kopercie. A to aż sprawi, że ją otworzę. Idealnie spasowana koperta. Może tam jest na przykład, nie wiem, 10 000 dolarów. Byłoby fajnie. Czy jest tutaj 10 000 dolarów? Nie. Jest instrukcja. Mamy instrukcję oraz kołki montażowe. Tego to się tu nie spodziewałem. Czas na robotę. Rura ma nawet taką gustowną zatyczkę. Wow. Połączenie srebrnego z fioletowym. Ja bym tego tak nie łączył, ale już jest coś innego niż wszystkie dotychczasowe roboty. Tą szczotkę to my kojarzymy. Tą również, tylko jest taka mniejsza. Plastikowe mocno te elementy. Ciekawi mnie, jak będzie z wytrzymałością, ale spokojnie. Jak to Karolina dostanie na testy, to porządnie przetestujemy. Tutaj mamy jakąś kolejną szczotkę. Ta nie mam pojęcia, do czego służy. Nie będę udawał, że wiem, ale jest. Wow, oni naprawdę tutaj tego dużo dali. Ja mam takie kolanko. Jimmy, złóż to sam. Lepiej jak w Ikei. Opakowanie mamy w opakowanie, a w opakowaniu mamy turboszczotkę. To nawet ja się nauczyłem, że to jest turboszczotka. Z napisem Jimmy. Tutaj ma nawet takie specjalne zabezpieczenia, żebyście paluchów tam nie wsadzali. Po prostu. Drugi poziom. Ciekawe ile jest tych poziomów. Się tu już stół kończy. O! Wow! Ho, ho. Jaki gigantyczny. Ja cię nie mogę. No to jest konkretny odkurzacz. No szacun. Takie to i podłogę odkurzy, i sąsiadowi psa wciągnie. To jest bateria. Pewnie jądrowa. No to aż... Ja wiem, że to jest unboxing, powinien tylko otwierać, ale aż to włożę. Centralnie mógłbym z tym iść na Bonda. Nie miałby szans, chłopak. Tutaj mamy pudełko. W pudełku mamy... Mam nadzieję, że nie będę musiał tego z powrotem wsadzać. W pudełku mamy szczotkę. To jest chyba szczotka do dywanów. To się też ostatnio nauczyłem. Tak wygląda. Tylko jest kolejne gustowne zabezpieczenie i główna szczota. To jest główna szczota Jimmy'ego. Tak się rusza. Jest trzeci poziom. Jest trzeci poziom. Tu mamy ładowarkę. Dobra. A w trzecim poziomie, czwartego już nie ma, bo widzę podłogę. W trzecim poziomie mamy. To jest chyba uchwyt. Tak wygląda? Wygląda jak uchwyt. Serio? To jest uchwyt, który jest z ładowaniem? Jak tak, no to szacun. Nie mam pojęcia, jak to dać na ścianę. No to ma nawet, ten odkurzacz ma nawet wyświetlacz.
To jest zdecydowanie jedyny w swoim rodzaju. A tu mamy giętkiego węża. Jakkolwiek to zabrzmiało. Tego nie skomentuję. To Jimmy, to nie ja. Dobra, okej. A nie powinienem tego składać, ale muszę. Po prostu muszę odkryć, jak wygląda Jimmy w całości. A oto Jimmy w pełni okazałości. Potężny jest, szaro-fioletowy. Ma po prostu ten bęben gigantyczny. Czekajcie, to odpalę. Muszę tylko odsunąć rzeczy, bo jeszcze mi to stół wciągnie. No. Powiem tak. Czekam na jego recenzję. Karolina na pewno się z nim pobawi. Lekki nie jest. To czuć od razu. Ale niemniej jednak epicki. O, jeszcze to jeszcze muszę spróbować, gdzie to jest. Leżeć. Czyli tak go odpalamy. Stawiamy w jakimś gustownym miejscu, na przykład w przedpokoju. Ktoś wchodzi i się pyta: matko jedyna, co to jest? A wy mówicie: Jimmy. Spoko, to jest po prostu Jimmy. To tyle. Jeśli chodzi o dzisiejszy unboxing, mamy roboty, które prawdopodobnie pewnego dnia przejmą nad nami kontrolę, ale spoko, Jimmy może mną rządzić. Ja mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. To już jest ostatnie pożegnanie. Jak coś, daję znać, więcej sprzętów nie mam. Pewnie coś przyjdzie, więc zrobimy drugą część, a my lecimy recenzować i to pakować. Jak my to spakujemy z powrotem, nie mam pojęcia, bo tu jest wszystko. Ale jakoś damy radę. Trzymajcie się i do zobaczenia.